tak oto dzisiaj zaprezentuję Wam Xboxa 360, który jest konsolą... Siema, Siema. co robisz? Konsolę recenzuję. A jaką? No Xboxa 360. Po chuj to recenzujesz? No jak, dla moich widzów, żeby poznali. Człowieku, ty się ośmieszysz. Przecież to jest współczesna konsola. No i co z tego? No i co? No i to, że każdy dzieciak wie o Xboxie więcej niż ty. Dlaczego? To co ja mam zrobić? Ja ci powiem, co powinieneś zrobić. Powinieneś omówić ją tylko po łebkach, pokazać najważniejsze rzeczy, pokazać parę gier, powiedzieć, czy jest fajna, czy nie. I to wszystko. Wiesz co? Chyba masz rację. Chyba tak zrobię. To jest No dobre. właśnie, zrób dokładnie tak, jak ci mówię. Tak zrobię. No. To nara. Nara. Ja idę grać na Game Boyu. Czym się? Tak, a więc nie będzie typowej recenzji. Będzie omówienie po łebkach. A więc zaczynamy. Xbox 360, jak wiadomo, jest to prawie najnowsza generacja. Dopiero niedawno wszedł Xbox One, PlayStation 4. Nadal trzyma bardzo wysoki poziom graficzny, więc jest to konsola, o której faktycznie możecie wiedzieć więcej niż ja. Więc nie ma sensu, żebym się produkował, bo o tej konsoli w internecie zostało powiedziane już chyba wszystko. Wersja, którą tutaj widzicie, jest to Slim w matowej wersji. I tak, konsola oczywiście jest bardzo ciężka, ponieważ jest napchana elektroniką. Przód konsoli prezentuje nam tutaj wysuwaną tackę na płyty DVD oraz przycisk otwierający i włącznik. Nie są to przyciski, które się wciskają, są to przyciski dotykowe, bardzo czułe. Można trącić nawet kawałkiem ubrania i one już reagują. Można w ten sposób bardzo głupio wyłączyć sobie na przykład konsolę w czasie grania, jak się trąci gdzieś niechcący. Tutaj jest oczywiście ten przycisk, który wciskamy, kiedy chcemy skalibrować pierwszy raz pada z naszą konsolą. I jest klapeczka, pod którą są dwa porty USB. Oczywiście porty są w głębi, więc na przykład jeżeli chcemy włożyć jakiegoś grubego pendrive'a, wówczas może być to kłopotliwe. Po bokach konsoli są oczywiście kratki wentylacyjne, jako że konsola się dość mocno potrafi grzać. Również na górze jest kratka, a pod nią wiatrak. W tym miejscu konsola grzeje się najmocniej. Pod spodem konsoli nic nie mamy. Trzeba się z nią obchodzić delikatnie. Jeszcze jak widać, zostają na niej dość mocno odciski palców. Jest to takie troszkę kiepskie. Lepiej jej w ogóle nie dotykać, bo potem jest brzydka, tak jak widzicie tutaj. No i tył konsoli. Tutaj mamy wejście zasilacza. Tutaj jest wejście na kabel do podłączania konsoli do telewizora, czyli to jest ten kabel, to konektor, czyli te 3 cincze. HDMI. Wejście sieciowe, ale konsola posiada również oczywiście kartę sieciową bezprzewodową, czyli możemy łączyć się za pomocą Wi-Fi. No i mamy tutaj jeszcze porty USB, także jest tych wejść niczym w PC-cie tak naprawdę. No i oczywiście konsola ma jeszcze wbudowany dysk twardy, którego nie będę wyciągał. W tym wypadku jest to dysk 250 GB, ale są również Xboxy z dyskami mniejszymi, 4-gigowymi, których absolutnie nie polecam, ponieważ nie starczy to nawet, by zainstalować jedną grę. I konsola jest zasilana takim oto zasilaczem zewnętrznym. No i jest to dobre rozwiązanie, ponieważ zasilacz, no cóż, gdyby był wbudowany w konsolę, byłby dodatkowym źródłem ciepła. Natomiast do grania na konsoli służy taki oto pad, bardzo wygodny. Dwie gałeczki, które tutaj mają takie wypustki fajne, żeby się palce nie ślizgały, bardzo lekko chodzą, bardzo fajne, dość precyzyjne. Krzyżaczek jest moim zdaniem najsłabszym punktem tego pada, ponieważ jest on właśnie, to nie jest taki typowy krzyżak, gdzie wciskasz każdy przycisk, tylko to jest taki krzyżak jakby na bolcu, który po prostu się wychyla i moim zdaniem jest on mało precyzyjny. Nie lubię go używać. Jest też twardy i mało przyjemny w użyciu. Jest to zdecydowanie najsłabszy punkt tego pada. Tutaj jest przycisk Home, który nam zawsze otwiera takie menu, gdzie wracamy sobie, na przykład wychodzimy z gier. To Wam pokażę później. Przycisk Back,
który pełni funkcje typowe dla przycisku Select i Start, no i przyciski A, B, X, Y, LB, RB, LT i RT, typowo 2 triggery. No i z tyłu oczywiście są baterie. Pad jest bezprzewodowy, ale nie ma sobie baterii, którą możemy ładować, tylko jest na paluszki. Także no, możemy sobie kupić akumulatorki, a możemy kupować zwykłe paluszki, to już od nas zależy. Dwa typowe paluszki 1,5 V. No i tutaj jest też ten przycisk właśnie do kalibrowania pada z konsolą i tutaj możemy też podpinać sobie kabel i podpiąć się do konsoli, jeśli chcemy grać przewodowo. No i tutaj możemy podpiąć headseta. A headset to jest po prostu słuchawka z mikrofonem, także nawet nie chce mi się go teraz szukać. No i oczywiście mamy pada, mamy konsolę, więc pozostają nam gry. Typowe gry. Gry są nadal wydawane w pudełkach DVD koloru zielonego, jasno-zielonego. Co więcej można powiedzieć? No jest to typowe, wiadomo, drukowane okładki, loga Xbox 360, w środku płytka DVD, instrukcje, nie ma tu w zasadzie o czym mówić. GTA 5 przykładowo jest na 2 płytach. Jest do niego też fajna mapa, ale to już każdy wie, także nie ma też za bardzo o czym mówić. No i są oczywiście różne wersje, wydania specjalne, wersje kolekcjonerskie, różne takie bajery. Na przykład Rocksmith 2014. Jest to gierka, która jest sprzedawana w takim dużym pudełku, gdzie w środku znajduje się, tutaj w tej dziurze dużej był kabel od gitary Realton Cable, który właśnie poprzez port USB podpinamy sobie gitarę do konsoli. No i jest też w środku normalne pudełko DVD i gra. Także oczywiście są sprzedawane również Rocksmithy w tym zwykłym pudełku bez kabla, wtedy są tańsze. Także to jest tyle odnośnie gier, więc może teraz włączymy konsolę. I tak jak mówiłem, konsolę włączamy tylko lekkim dotknięciem. A napęd otwieramy tak samo. Z charakterystycznym dźwiękiem piknięcia typowym dla kuchenek mikrofalowych. I tacka prezentuje się właśnie tak. Wkładamy płytkę z grą. I zaraz będziemy mogli sobie grać. Pad numer 1, świeci się dioda, menu główne konsoli. Mamy tu różne oczywiście reklamy gier, które możemy kupić. Mamy tutaj grę pokazaną, która jest w napędzie włożona. Różne tam opcje, sieci społecznościowe, gry. Możemy tu przeglądać swoje gry, które mamy albo zainstalowane, albo w pamięci konsoli. Także nie możemy sobie, wiadomo, te co są zainstalowane muszą mieć włożoną płytę, żeby działały, natomiast te, które są na dysku, są w wersji cyfrowej, no to działają same z siebie. Są różne aplikacje typu YouTube, na przykład Internet Explorer działa tylko w koncie Gold, bo zapomniałem wspomnieć o kontach Gold i Silver, ale każdy o tym wie, że jest płatne konto Gold, na którym co miesiąc dostajemy 2 gry i mamy dostęp do wszystkich opcji. Tutaj są różne ustawienia, ale wiadomo, że wszystkich najbardziej interesują gry, więc teraz włączam GTA 5. Ponieważ gra uruchamia się jakieś 3 minuty, więc teraz zrobimy szybkie cięcie. Więc tak oto gra GTA 5 się prezentuje. Pokazywać komuś w tym momencie tą grę, to tak jak, nie wiem, tak jakbym szukał człowieka, który przespał zimę pod śniegiem. Oczywiście o tej grze było bardzo głośno, każdy ją zna, więc nie ma za bardzo sensu się rozwodzić na jej temat. Gra bardzo dobra, z piękną grafiką, przeniesioną znowu do San Andreas, czyli do najfajniejszej lokacji
Także no bardzo dobra gra, 3 ciekawych bohaterów, wiadomo. Nie będę się rozwodził, bo wszyscy to wiecie doskonale. Możecie sobie chodzić, robić zadymy. Świetne misje, świetna fabuła. I fajna fizyka. Fajnie można zostać przejechany. No i teraz jak chcemy wrócić sobie do menu głównego konsoli, wciskamy przycisk Home. Interfejs główny, czy chcesz zakończyć sesję? Tak, oczywiście gra mi się w tym momencie nie zapisała. No i jak widzicie w wersji Slim tutaj szybko się bardzo powraca do właśnie menu głównego. I teraz jakbym chciał sobie zmienić gierkę, nic prostszego. Wyciągam płytkę z GTA 5, chowam ją sobie i teraz włączę na przykład Gears of War 2. Bardzo fajna strzelanka z bardzo ładną grafiką. I ta gra się uruchamia już trochę szybciej niż GTA 5. Także nawet... O, już mi się wstało. Także obejdzie się nawet bez cięcia. Fable'a na przykład nie będę włączał, bo to jest RPG, więc nie będę was zanudzał. Pokażę takie... Może pokażę 3 gry. Jedną już pokazałem. Teraz pokażę wam Gearsy. Gra naprawdę ma duże replayability. Można ją przechodzić kilkukrotnie, bo jest bardzo naprawdę ciekawa i po prostu przyjemna. Dużo fanu daje granie w to. Back there! Locusts are killing everyone back there! Watch your fire around the civilians! What now? Weź go dwa. Mam żywą tarczę. Coś mi nie poszło. Chciałem zrobić fajny trik. Nie mogę go zacząć piłą. Aha, to dlatego. No i zostałem zabity. Nie, bo chciałem pokazać wam taki numer z rozwaleniem gościa piłą, ale niestety mi się nie udało. No ale trudno. Zostałem pohańbiony. Dobra, pokażę wam jeszcze Rocksmitha i będę na tym kończył, bo nie ma sensu pokazywać wam tej konsoli, którą większość z was posiada, większość z was widziało. Tak więc mamy grę Rocksmith, mamy gitarę podłączoną kablem, jak widać działa. I włączę piosenkę, którą zacząłem grać dopiero wczoraj, więc będę grał na easy. Będzie bardzo... Znaczy, powinna być prosta, gdybym coś widział przez te okulary, ale zobaczymy, co uda mi się wyrzeźbić. Jak zaczynamy grać, to zawsze gra nam zapodaje piosenkę na bardzo takim niskim poziomie trudności i z czasem dopiero jest coraz trudniej, aż do momentu, kiedy się obstramy i nie będziemy w stanie zagrać dalej.
jeszcze fajne bajery. Tak jak mówię, nie wiem czy było to słychać, scena metalowa jest niezbyt ostra w tej grze. Najostrzejszy jest kawałek Slayera, War Ensemble. Na ogół są dość łagodne kawałki, ale jest też sporo kawałków bardzo, bardzo trudnych, które nie wiem w zasadzie po co są wrzucone do takiej gry, która powinna uczyć, a tak naprawdę z tymi kawałkami to ona gówno nauczy, a zniechęci raczej. Powinny być kawałki w grze prostsze i takie, żeby po prostu tak ktoś, kto nie miał styczności z gitarą, żeby był w stanie się ich nauczyć. Ale dobra, teraz pokażę wam jakąś minigierkę, które są bardzo fajne tutaj. Są tu różne minigry, które mają ćwiczyć w nas różnego rodzaju skille. No i gitarę trzeba przestroić, jeżeli coś... Ale jak widać moja gitara trzyma strój. Brzmienie nam się od razu zmieniło. No takie śmieszne, wibrujące. I teraz będę chodził i strzelał z gitary. Pokazuje mi jak zagrać akord E5. I grając go będę strzelał do zombiaków. Na razie tylko ten, a potem będzie akordów coraz więcej. Fajna stylistyka gry. Mogę ładować sobie strzał. Na razie jest prosto. Z czasem będzie coraz ciężej, bo będzie coraz więcej akordów. Teraz mamy A5, czyli o jedną strunę wyżej. Teraz będziemy używać dwóch akordów. Jak widzicie, są zombiaki zarówno z akordu A5 i z E5, także trzeba zmieniać akordy. To ćwiczy nam po prostu technikę grania akordów i płynnego przechodzenia między akordami. Na razie jest bardzo łatwo, także później jak dojdą trudniejsze akordy, no to już będzie więcej plątaniny i więcej męczenia palców. A na razie, no to tak jak widzicie, bardzo łatwo. I tak to wygląda. Potrzebna jest gitara. Ale naprawdę fajna gierka. No dobra, myślę, że tyle Rocksmitha nam wystarczy. I tak właśnie prezentuje się nam Xbox 360. Omówiłem go po łebkach, ponieważ wszyscy go w zasadzie znacie. Jest to znakomita konsola. Mój osobisty faworyt z poprzedniej generacji. No z obecnej jeszcze nie mam żadnej konsoli, ale jeżeli mam wybierać Xbox czy PS3, oczywiście wybieram Xboxa. Nie jestem żadnym fanboyem, ale uważam, że chociaż PS3 jest chyba bardziej popularne w Polsce, to przez sentyment do PlayStation, do Sony, ale moim osobistym faworytem jest Xbox. Naprawdę świetna konsola, więc żeby już nie przedłużać, jeżeli ktoś taki istnieje, kto jeszcze nie miał styczności z Xboxem 360, to niech nie patrzy na to, że Xbox One już jest na rynku, tylko niech się zaopatrzy w Xboxa, który jest nawet teraz tańszy niż kiedyś, można go tanio kupić, gry również są tanie, także jest to bardzo dobre wyjście, a na konsolę nadal jeszcze wychodzą gry i nadal imponuje ona grafiką, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, jest to naprawdę świetna konsola. To wszystko, cześć! Kurwa, jaki wstyd! Pierdolę, nic nie widzę w tych jebanych okularach, kurwa!